Hejka, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj filmik na temat, co jem w ciągu świąt w Korei. Mam nadzieję, że taki film Wam także się spodoba. Jesteśmy trochę nietypową koreańską rodziną, dlatego też będziemy troszkę jeść nietypowo, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Będziemy w Iksan Jeonju przez jeszcze 2 dni, więc chciałabym Wam pokazać, co jadamy na takich wyjazdach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. I jesteśmy już przed pierwszą restauracją. Dzisiaj będziemy jeść galbi. Będzie galbi tang oraz galbi takie smażone, takie grillowane, więc Was serdecznie zapraszam. O, mój mąż myślał, że to jest mokra chusteczka, ale słuchajcie, dobra, to jest w ogóle ciasto ryżowe, mamy grzybki, mamy tutaj sezamowe liście razem z rzepą, tutaj glony, jest też sałatka z zielonej cebulki, sałata do zawijania. Mamy też różne przyprawy oraz rzeczy, które możemy jeść razem z naszym galbi. Białe kimchi, moje ulubione. I jest też sałatka. 2 nawet powiedziałabym, taka przystaweczka z papryki i pewnie na ostro, bo tak wygląda, oraz taka sałatka klasyczna, którą w Korei lubią podawać do takich dań. I czekamy teraz na nasze galbi. To nasze galbi, ono jest w sosie, lekko słodkie, w sosie sojowym. Bardzo lubimy, pewnie jeżeli oglądaliście mój kanał, ogólnie to kojarzycie, że często jadamy takie galbi. Smażymy na takim grillu, w środku jest węgiel, jak otworzycie to jest zabezpieczenie, ale także, żeby przyspieszyć nagrzanie się samego grilla. Taki grill do galbi wygląda w taki sposób. Oczywiście można też grillować na przykład samgyeopsal, ale słuchajcie, tutaj jest ta różnica, że jest kratka. Nietypowa, dlatego że dzięki temu mięso tak nie przywiera, dobrze się piecze. Jest ta kratka specjalnie do grilla, gdzie mamy coś marynowanego. Galbi smaży się bardzo szybko, raz, 2 i już powinno być gotowe. Uważajcie, bo naprawdę można je mocno przypiec bardzo szybko. Polecam też zrobić coś takiego w domu w Polsce. Może Wam zasmakować, bo na takim polskim grillu tak powinno się to sprawdzić. Tutaj moje galbi tang i jest to długo gotowany wywar z galbi, czyli z mięsem z kością. Mamy też tutaj deczu oraz zielona cebulka i to się nazywają grzybki onoki. Wygląda w taki sposób. Jest bardzo pyszne, aromatyczne. Czasami warto też sprawdzić, jeżeli potrzebujecie soli, pieprzu, troszkę więcej przypraw, to wtedy nie bójcie się, można dodawać. To jest taka zupa, która powinna być przyprawiona według naszych uznań. I słuchajcie, takie galbi bierzemy, z kości odcinamy nożyczkami w taki sposób. O, okej. Kości odkładamy na bok, bo oczywiście ich nie będziemy jeść. W zależności od osoby mięso możecie pokroić i zostawić sobie na boku, albo tak jak ja, zostawić w zupie. Ja lubię jeść ciepłe, więc mi to nie przeszkadza, że sobie mięsko pływa, ale za to pokroję sobie na mniejsze kawałki nożyczkami. Tak jak wspominałam Wam już wcześniej, nożyczki grają dużą rolę w koreańskiej kuchni i wiele Koreańczyków używa do krojenia na przykład mięsa w zupie. Taka zupa galbi tang także ma naengmyeon, czyli makaron z słodkich ziemniaków i często go się je na samym początku, żeby właśnie nie zrobił się taki sogi, czyli taki, wiecie, rozmiękły, rozlazły, więc próbujmy. Sam makaron już przesiąkł właśnie tym bulionem, więc czuć, że bulion będzie też pyszny.
Naprawdę jest dobry. 아니 아니야 먹어. W ogóle bulion jest bardzo intensywny, dobry w smaku, dlatego ja nie będę niczym przyprawiała, jest na tak idealnie. W dobrych restauracjach, gdzie serwują dobre galbi tang, często możecie właśnie się spotkać z tym, że mięso jest delikatne, takie fajnie rozpadające się i jest całkiem sporo tego mięsa. A nie zawsze w restauracjach tego typu możecie znaleźć. Tak jak mówię, nożyczkami już pokroił całe galbi, dorzucił tutaj grzybki oraz ciasto ryżowe. Jedzenie galbi tang i różnych zup zależy od tak naprawdę upodobań każdego z nas. Niektórzy wrzucają cały ryż do zupy, niektórzy, tak jak ja, w taki sposób zamaczam po prostu odrobinę ryżu na łyżce, dzięki czemu nie mam takiego rozmoczonego tego ryżu i w taki właśnie sposób uwielbiam jadać zupę. Ja na przykład lubię razem z białym kimchi jadać właśnie galbi, więc spróbujcie. Już wyszliśmy z restauracji i powiem Wam tak, że bardzo dobre było. Ten sos od galbi naprawdę dobrze smakował. To naprawdę zależy od restauracji i na to trzeba właśnie uważać, bo nie zawsze ten sos jest taki dobry. Bardzo dużo dodatków, naprawdę fajnie wszystko podane. Do tego zupy. Moje galbi tang oczywiście było jak zawsze bardzo dobre. Oczywiście zależy też od restauracji, ale myślę, że wszyscy zainteresowani jedzeniem, które nie jest ostre, które może się spodobać różnym podniebieniom, to myślę, że właśnie czy galbi tang, czy galbi na grillu na pewno może przypaść do gustu. Myślę, że taki galbi sos do galbi można bardzo łatwo zrobić, więc jeżeli byście chcieli w Polsce także na grilla sobie wrzucić kawał takiego mięsa, to myślę, że to jest ciekawa opcja do rozważenia. Restauracja, jak widać, popularna, sporo ludzi było i myślę, że here is tutaj this driving bicycle. there? Jeżeli byście chcieli przepis na taki... O, so close. Jeżeli chcielibyście taki przepis na galbi na moim kanale, dajcie znać i będziemy się widzieć przy kolejnym posiłku. Jeszcze nie wiemy, czy kolacja, czy jak. Zobaczymy. Byliśmy w Mega Coffee i kupiliśmy napój grejpfrutowy Eliaszowi Dalgi Uju, czyli takie nasze klasyki. Chciałam Wam też powiedzieć, ile zapłaciliśmy i co było w jakich cenach. Za coś zapłaciliśmy 7200, a za moje było 3500, za Eliasza było 3700, a później jeszcze Wam powiem, ile kosztował obiad, bo dopiero teraz pomyślałam, że mogłabym Wam powiedzieć ceny i ile to wszystko kosztuje, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Mieliśmy kawałek do przejścia, więc teraz wracamy. Usiądziemy sobie tam popatrzeć, jakie grają w piłkę nożną. Mamy nowy
Słuchajcie, jeszcze jesteśmy u znajomych w mieszkaniu i przedstawiam Wam kawę, którą dzisiaj piję. Mam chyba hazelnut latte. It's with almond milk z mlekiem migdałowym. Musi być kawa rano, żeby głowa nie bolała, dlatego mam taką kawę. Wczoraj wypiłam, słuchajcie, z rana taką puszkową ze Starbucksa, latte, bo kupiłam sobie wcześniej, a tym razem po prostu nie mieliśmy, więc mój mąż poszedł jakieś 10 minut drogi stąd, więc nie jest źle. Już jesteśmy gotowi tak naprawdę do drogi. Musimy jeszcze obmyślić plan, bo pewnie pojedziemy do Jeonju razem z mamą mojego męża. Tam zjemy jakiś lunchek, pochodzimy, zobaczymy. Dlatego, że o 20 ma padać, więc czy będziemy oglądać, czy po prostu wcześniej zjedziemy po lunchu do domu, to wtedy już przemyślimy, bo no niestety pogoda ostatnio taka jakaś bardzo mocno deszczowa jest. Nie pamiętam, żeby jesień w Korei w zeszłym roku była aż tak deszczowa. Dobra, jesteśmy teraz na lunchu i dzisiaj będziemy jeść shabu shabu. Wybieramy shabu shabu, jak jesteśmy z moją teściową, dlatego że tutaj jest największy wybór dań wegetariańskich, w sensie takim, że można wziąć bulion bardziej warzywny, do tego jest sporo owoców, raczej owoców morza, o to by chodziło, oraz warzyw. Jest to też all you can eat, czyli wszyscy mogą jeść co chcą, jest bar sałatkowy, mamy też różne dodatki jak jakieś banciany czy tym podobnego, więc taka opcja, jeżeli jesteście wegetarianami, jest moim zdaniem jedna z lepszych, by zjeść coś pysznego i przy okazji poczuć się trochę jak w Azji, bo to jest takie typowe, aby jeść w taki sposób. Pokażę Wam za chwilę, jak to wszystko wygląda. Mój mąż teraz wybiera sam ten bulion, do którego będziemy wrzucać nasze jedzenie, a ja po prostu za chwilę wybiorę się po warzywa i też pokażę Wam, jak wygląda taki bar, gdzie sami wszystko dobieramy i wybieramy. Jest naprawdę dużo ludzi, ale co się też dziwić, to jest sieciówka popularna, nowa, dlatego jest tu sporo ludzi, a też mamy pisok, czyli trzeba spędzić czas z rodziną. Dobra, będziemy decydować się, co tutaj zabrać z nami. Mamy tutaj przygotowany już dosam. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj taki, jak to się mówi, papier ryżowy, który moczymy w wodzie i kiedy zmięknie, zawijamy w takie warzywa i mięso, jeżeli chcemy. Po zjedzeniu zapłaciliśmy za wszystko 106 000, więc całkiem sporo, ale za 4 osoby to też myślę, że się jakoś tak wyrównuje. Będziemy teraz jechać do Jeonju i co ciekawego na temat jedzenia takiego shabu shabu, to właśnie jest to, że tutaj większość powinna znaleźć sobie coś do jedzenia, więc jeżeli macie jakąś grupę mieszaną, to właśnie każdy znajdzie coś dobrego. Można zrobić pół wywaru takiego i pół takiego, czyli nam ostro, mięsno, nie mięsno, więc naprawdę myślę, że to jest super opcja. Na moim kanale już przepis na taki wywar jest, więc Wam go polecam.
Myślę, że jeszcze będę testowała troszeczkę wywarów różnych próbnych. Może zrobimy kiedyś taki grzybowy i będziecie mogli sobie u siebie w domu zrobić. Pokażę Wam też, jak pokroić tak cienko mięso, żeby właśnie nadawało się do shabu-shabu. Tutaj było bardzo dobre, choć ja lubię na przykład sos sweet chili, a było samo chili, więc to jest taki mały problem. Myśleliśmy też, że będzie troszkę więcej owoców morza, ale niestety nie było. Liczyliśmy na przykład na krewetki, ale nie wszystko można chcieć. To jest też all you can eat, czyli możemy jeść tyle, ile chcemy, bo tak jak większość restauracji ma różny styl podawania. Są też takie, które po prostu zamawiamy jakąś porcję daną i wtedy tą porcję tylko mięsa dostajemy. Do tego warzyw i różnych dodatków. Też są restauracje, gdzie na przykład nie ma takich dodatkowych rzeczy jak kurczak, jakieś sałatki i tym podobnego. Wszystko zależy od ceny, wszystko też zależy od miejsca, więc trzeba szukać restauracji, która będzie najbardziej odpowiadała. Też różnią się sosy, też warzywa, więc szukajcie, jeżeli byście byli kiedykolwiek w Korei, a jeżeli chcecie w domu, no to Wam serdecznie polecam. Najlepiej właśnie, kiedy mamy taką kuchenkę gazową, którą możemy postawić sobie na stole, do tego garnek oraz kupujemy warzywa, które lubimy. Ważne jest to, żeby je raczej pokroić na cienkie plasterki i mają być gotowane na krótko. Więc to też jest fajne, bo raczej to wszystko takie jest świeże, chrupiące i przez to nie traci też dużo składników odżywczych podczas gotowania. Dobra, my lecimy i pewnie jeszcze dzisiaj będzie obiad, więc dalej Was zapraszam na mój podbój restauracji w trakcie świąt Chuseok. Jesteśmy teraz w restauracji Jankoci i nieraz już tutaj byłam i jest to jedno z lepszych dań moich, jedno z ulubionych i ulubionych restauracji. Zawsze tutaj przychodzimy, jak chcemy zjeść Jankoci, dlatego że mają moje ulubione sosy, mięso jest naprawdę dobre i ostatnio dowiedziałam się, że mają bardzo dobry ryż. Jak on się nazywa? Who is the name of? Honam-sik. Honam-sik Bokkeumbap. Tak się nazywa ten ryż. I ostatnio bardzo go polubiłam i jadamy często. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy do restauracji z Jankoci. Jankoci to jest taki chiński grill i serwują tutaj jagnięcinę, która jest naprawdę dobra. Jeżeli nigdy nie próbowaliście Jankoci, to bardzo Wam polecam. My bardzo lubimy tą restaurację, bo jest to jedna z takich restauracji, które serwują to, w jaki sposób my lubimy. Do tego jeszcze ostatnio się przekonałam do ryżu, który jest pyszny i nazywa się Honam-sik Bokkeumbap w taki sposób i muszę znaleźć w końcu przepis na to i zobaczyć, jak w domu uda mi się to zrobić. On jest w ogóle z krewetkami i ma taką bardzo ciemną barwę. Później Wam pokażę, jak to wygląda. To jest nasza ulubiona restauracja. Też serwują tutaj fajne banczany. Zawsze też dostajemy egg drop soup, czyli chińską zupę z jajkiem. Ja za nią nie przepadam, ale mój mąż zawsze dojada całość za nas wszystkich. Także tutaj przyjeżdżamy często, jeżeli chcemy pojechać na zakupy do Homeplace, bo jest to miejsce niedaleko, to jest sieciówka, więc w Seulu także możecie znaleźć tą restaurację, tylko już mówię, każda miejscówka, nawet z takich domów tak zwanych, czyli restauracji z sieciówek, to potrafią mieć różne menu i różne produkty, więc nie zawsze wszystko jest takie same. Dobra, my czekamy teraz na jedzenie, tutaj w ogóle
Tak wygląda grill i tutaj będą się kręciły nasze szaszłyki oraz jest oczywiście wylot na dym, żeby nie było smogu w środku w restauracji. Pani poda nam teraz, jak to się nazywa, banchan. W restauracjach zawsze dostajemy mokre chusteczki, mamy też sos razem z papryczką chili. Do tego są orzeczki, słuchajcie, archaidowe i one są na słodko, z cukrem posypane. Mamy też banchan z kapusty i on jest takim sosem sojowym, a tutaj jest banchan z ogórków, takie a la kimchi, ale to do końca nie jest kimchi. Mamy też różne posypki. Moja ulubiona posypka to jest taki miks na lekko pikantno z sezamem. Mamy też paprykę chili. Tutaj jest, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest chyba kmin rzymski i sól. Moją ulubioną posypką właśnie jest ta posypka. Ja zawsze nakładam sobie troszeczkę na moją miseczkę i wtedy maczam jankoci najpierw w sosie, a potem maczam jankoci w tym pudrze, dzięki czemu fajnie się tak łączy to wszystko i mi najbardziej smakuje w taki sposób. Pani też przyniosła nam już jankoci, czyli nasze szaszłyki. Teraz czekamy tylko na ogień. Jesteśmy już po zjedzeniu, za całość zapłaciliśmy 50 000 i oczywiście nam bardzo smakowało, jak zawsze. W ogóle Eliasz lubi tu jeździć, dlatego że ma tam telewizję, ma okazję zjeść i przy okazji na przykład pooglądać Hello Cabot. Jedzenie moim zdaniem jest dobre dla większości osób. Oczywiście dla osób niestety mięsożernych, nie wegetarian, bo raczej tam dań takich typowo stricte wegetariańskich nie ma. Jeżeli chodzi o ostrość, to jest względna, dlatego że to już naprawdę zależy, jakie dodatki sobie użyjecie, to wtedy będzie ostrzejsze lub nie. Raczej ten ryż jest troszkę ostry, więc jeżeli w ogóle nie tolerujecie ostrości, to tego ryżu Wam nie polecam. Ale za to jankoci jako samo w sobie nie posiada żadnych przypraw, jest to surowe mięso, więc na spokojnie osoby, które nie są fanami ostrego jedzenia, na pewno tutaj coś dobrego sobie zjedzą. Polecam. I lecimy teraz na zakupy. To już jest, będzie w weekly vlogu, więc Was serdecznie zapraszam na niedzielny film, a jeszcze zobaczymy, czy coś nie będziemy jeść wieczorem. I jeżeli nie, no to wtedy podsumujemy całość i zakończymy film. Razem z mężem byliśmy w sklepie w Homeplace i kupiliśmy kurczaka. Ale słuchajcie, ja jestem full, mój mąż też, więc będzie na jutro. W różnych sklepach jest pełno zawsze takich gotowców, które także się przydają, kiedy na przykład nie mamy ochoty albo czasu na gotowanie. Ja czasami z takich korzystam, o czym pewnie już wiecie. Dobra, dlatego że to był już ostatni posiłek, który jedliśmy wcześniej, czyli jankoci, to chciałabym się z Wami pożegnać w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, bo to jest taki trochę nietypowy film. A tutaj, jak przy okazji żegnam się z Wami, przedstawię Wam koszty wszystkich posiłków, które jedliśmy w święta. I jeżeli lubicie takie filmy, podobają Wam się takie filmy, to dajcie znać w komentarzach, więc postaram się więcej pokazywać Wam, jak to wygląda tutaj w Korei. Jeżeli czekacie na kolejne filmy, jak spędziliśmy na przykład te święta, to Was serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, bo wtedy nie przegapicie żadnego z tych filmów, a Wam serdecznie dziękuję, że zostaliście do końca.
tak jak powiedziałam, zapraszam do subskrypcji, polajkowania mojego filmu i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!